Cześć, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób prosto i szybko usunąć tło w OBS-ie, nawet jeżeli nie macie green screena, tak jak ja w tym momencie. Zapraszam serdecznie. Pierwszą rzecz, którą potrzebujecie, jest odpowiedni plugin, to jest Background Removal Portrait Segmentation. Klikamy Go to Download, a następnie na dole wybieramy odpowiednią wersję instalacyjną, czy to do Windowsa, czy do Maca. Wchodzimy do miejsca, gdzie pobraliśmy nasze rzeczy, klikamy prawym przyciskiem, wypakuj tutaj. Te dwa foldery musimy skopiować. Klikamy prawym przyciskiem, kopiuj, wchodzimy na dysk C, Program Files, OBS Studio i klikamy wklej. Oczywiście dajemy zamień pliki w miejscu docelowym. Dajemy kontynuuj. Następnie uruchamiamy OBS-a i tutaj dodajemy oczywiście źródło obrazu. W tym przypadku będzie to kamerka, która jest u mnie podłączona do rekordera Blackmagic Atem Extreme ISO. Ja tutaj oczywiście w tym urządzeniu lubię wybrać odpowiednie ustawienia rozdzielczości, a także klatkarzu, który mam ustawiony. Po dodaniu źródła obrazu klikamy prawym przyciskiem myszy, wchodzimy w filtry. Tutaj dodajemy sobie plusem Background Removal. I mamy już usunięte nasze tło. To, co teraz musimy zrobić, to co Wam polecam, to ustawić wszystkie trzy suwaki pierwsze na 50%, a następnie wybrać sobie kolor tła, które będzie podkładane, kolor zielony, który będziemy później usuwać filtrem Chroma Key. Następnie wybieramy odpowiednie urządzenie, które będzie obsługiwało nasz plugin, czy to będzie procesor, czy karta graficzna, w zależności od tego, co macie mocniejsze. Kolejną rzeczą, którą polecam Wam zrobić, jest oczywiście wybranie odpowiedniego modelu segmentacji, ponieważ od tego będzie zależała dokładność tego wycięcia, które tutaj mamy. Zaczynamy sobie od modelu pierwszego, jest to model CNET i tutaj możecie się poruszać i zobaczyć, na ile dokładnie to wycięcie działa, czy ten algorytm jest po prostu dobrze dopasowany do tego, co aktualnie widzi aparat i widzi oprogramowanie. Jeżeli nie, przechodzimy sobie do następnego modelu i też sprawdzamy sobie, jak to wycięcie działa, jeżeli będziemy się ruszać, jeżeli na przykład pokażemy dłonie. Jeżeli nie jest dobrze, przechodzimy dalej. O, tutaj jest w miarę ok. Niestety to wycięcie, tak jak widzicie, wokół palcy nie jest dokładne, ale nad tym możemy sobie jeszcze popracować, czyli model Media Pipe jest jak najbardziej ok. Teraz Selfie Segmentation. Tutaj zobaczmy sobie, też nie jest źle, choć gorzej według mnie niż przy MediaNet. Następnie ostatni Robust Video Matting i tutaj też powiedziałbym, że nie jest najlepiej, ale to odcięcie wokół głowy wydaje mi się bardzo fajne. Także w moim przypadku wybrałbym albo Media Pipe, albo Robust Video Matting, w zależności od tego, czy potrzebowałbym pokazywać dłonie, czy nie, ale wydaje mi się, że jeżeli robimy to w takim trybie portretowym, tak jak ja w tym momencie, to właśnie Robust Video Matting będzie najlepiej działał. Na końcu mamy opcję, co ile klatek będzie zmieniała się nasza maska. Oczywiście polecam Wam zostawić na liczbę 1, na przykład możemy zmienić sobie na próbę na 25 klatek na sekundę, czyli co sekundę będzie zmieniała się nasza maska i tutaj jeżeli zobaczycie, to co jedną sekundę zmienia się ta maska, także nie jest to zbyt płynne, dlatego polecam Wam, tak jak mówiłem, zostawić to na jedną klatkę. I pierwszą rzeczą, którą musicie sprawdzić, to jest oczywiście próg. Tutaj warto sobie popatrzeć na obrazek, szczególnie na te obrysy, które tutaj mamy, jak one zaczynają pracować. Wydaje mi się, że między 20 a 50% te ustawienia były najlepsze dla mnie. Oczywiście to trzeba dokładnie sprawdzić przy różnych ustawieniach siebie względem kamery, ale u mnie na przykład to zostawimy w tym momencie na około 25%. Następnie mamy kontur filter i tutaj jeżeli zjedziemy sobie tym, to zauważyłem, że tutaj pojawia się maska, także zostawię to w tym momencie na 0%, bo widzę, że wtedy mam dokładniejsze wycięcie. Trzeci suwak to suwak odpowiedzialny za gładkość sylwetki, czyli ten obrys wokół. Jeżeli zjedziemy sobie na 0, to pojawia się taka pikseloza, ale jeżeli będziemy powolutku zbliżać się na przykład do 50%, wydaje mi się, że gdzieś w okolicach 40 powinniśmy uzyskać w miarę dobry obrys, taki niezbyt gładki, ale też niezbyt taki pikselowaty. Czwarty suwak to jest suwak od wtapienia
zapiania, czyli nasz kontur sylwetki będzie lekko rozmywany. To jest bardzo przydatne narzędzie, jeżeli mamy skomplikowane powierzchnie, gdzie to wycięcie nie jest zbyt dokładne. I tutaj polecam Wam oczywiście metodą prób i błędów sprawdzić różne ustawienia, ale delikatne rozmycie wydaje mi się, że jest jak najbardziej wskazane. U mnie w tym momencie ustawiłem to na 0,15. Pamiętajcie o tym, że ten plugin obciąża komputer, wasz procesor lub kartę graficzną, dlatego warto kliknąć sobie tutaj prawym przyciskiem myszy, wybrać statystyki i zobaczyć, ile klatek jest pomijanych przez to, że to usuwanie tła działa, na ile wasz procesor jest obciążony. Warto to sobie sprawdzić oczywiście dla różnych modelów segmentacji, ponieważ to obciążenie będzie różne dla danego modelu. A także jeżeli stwierdzicie, że na przykład wasz procesor jest zbyt mocno obciążony, a macie mocną kartę graficzną, warto oczywiście przełączyć sobie tryb z CPU na GPU. Można usunąć sobie bardzo szybko to zielone tło, klikamy sobie na dole plusikiem, kluczowanie koloru chroma key, klikamy OK i tutaj wystarczy, że wybierzemy kolor zielony i to kluczowanie już powinno się zrobić. Czas, żeby pokazać, jak wygląda efekt przechwytywania. Dodam sobie jakieś tło, w tym przypadku przechwycę okno. Będzie to okno z widokiem YouTube'a. Przesunę je na spód, zaznaczę sobie kamerę, zmniejszę widok, umieszczę w prawym dolnym rogu i w tym momencie sami możecie ocenić, jak wygląda efekt pracy. Teraz wejdźcie sobie na poradnik OBS-a, który zrobiłem już wcześniej. On w tym momencie pokazuje Wam się na ekranie. Z niego dowiecie się jeszcze więcej, jak robić lepsze streamy i transmisje na żywo.